Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj taki troszkę inny film, na zasadzie co w kosmosie piszczy. I będę chciał tutaj sprawdzić coś, co pewnie wiele osób zna. Nie jest to żadną nowością, no ale może paru jeszcze o tym nie słyszało. Odnośnie, przeważnie można powiedzieć pirackich transmisji satelitarnych. No oczywiście satelity nie są pirackie. Są to satelity, które były wypuszczane przez wiele lat w kosmos, służące dla potrzeb łączności różnych służb, wojska i nie tylko. No i one sobie tam jeszcze niektóre funkcjonują. Nie są w tej podstawowej części analogowej z transponderami wykorzystywane. No i od wielu też lat zaczęły być wykorzystywane przez piratów do różnych takich sobie tam pogaduszek i innych celów. Większość tego, co można usłyszeć, jest pomiędzy 250 a 270 MHz. I ja po prostu wziąłem radyjko, przeskanuję te pasmo, pokażę Wam, co uda się u mnie złapać. Ja w tej chwili mam antenę logoperiodyczną, która jest mniej więcej na południowy zachód skierowana. Nie jest to idealna pozycja, ale tam większość tych satelitów się odbiera. Oczywiście, gdyby ją skierować bezpośrednio, ten odbiór byłby lepszy. Zresztą sami usłyszycie, jak to wygląda. Dlaczego ten ICOM? To jest stare radio, około chyba 20-letnie, model dosyć stary, ale myślę, że w tej chwili nadal jest to jeden z najlepszych odbiorników ręcznych, jakie kiedykolwiek miałem. Zarówno pod względem szerokopasmowości, czułości, jakości odbioru, no i wszelkich innych parametrów. Ten radio trzymam i jego się nie pozbędę, na żadne inne nie zamienię. Jeżeli czegoś na tym radiu nie słyszę, to na żadnym innym też nie usłyszę. Natomiast takich prostszych, tańszych rzeczy, które można wykorzystać, to jest ten Quansheng, którego ja specjalnie nie lubię, jak wiecie, ale do takich celów się nadaje. Z oprogramowaniem Exumer, nie wiem jak inne, ma tą dodatkową opcję regulacji wzmocnienia oraz włączenia tak zwanego boosta w paśmie SATCOM, czyli dodatkowego wzmocnienia, i wtedy można powiedzieć, jego parametry odbiorcze, jeżeli chodzi o czułość, są zbliżone do tego ICOMa. Mimo wszystko na tym ICOMie lepiej odbieram niż na Quanshengu. Pomijam jakość dźwięku, tu jest dużo gorsza, niezależnie od ustawienia szerokości tutaj pasma, jednak on sobie gorzej radzi. Ale większość tego, co na ICOMie ja usłyszę, także usłyszycie na tym Quanshengu, a sprzęt, jak wiemy, jest tani, także tutaj nie ma problemów z jego zdobyciem, wiele osób posiada. Testowałem też odbiór tych satelitów na SDR Play odbiorniku. Niestety totalna porażka. Jego czułość niestety jest dużo słabsza i tutaj praktycznie nic nie odbieram. Także ja wrzucę skanowanie. Nie będę oczywiście całego procesu tutaj pokazywał, tylko tam, gdzie się zatrzyma, to ten kawałek będziecie widzieli i zobaczycie, usłyszycie właściwie, co na tych satelitach się dzieje. Oczywiście odnośnie ruchu na tych satelitach zależy wszystko od pory dnia, tygodnia. Ja w tej chwili nagrywam to o godzinie 13 w poniedziałek, więc to tam ruch raczej jest niewielki i siła sygnału też troszeczkę może być słabsza z niektórych. Czasami wieczorami pewne rzeczy lepiej słychać. No ale już wrzućmy skanowanie i zobaczmy, co tu usłyszę. I tutaj jest jedna częstotliwość, w tej chwili słychać tylko nośną. Czasami jest tutaj duży ruch na tej częstotliwości, ale w tej chwili jest cisza. No i to kolejna częstotliwość, na której ruch jest, właściwie cały czas nadawana jest ta, no chyba rosyjskojęzyczna stacja, gdzie o prorokach, bogach i innych rzeczach cały czas jest coś nadawane. I lecimy dalej. Tutaj mamy kanał, gdzie w tej chwili idzie pisk tylko. Może to jakaś transmisja cyfrowa. Czasami tutaj też są rozmowy. I kolejna częstotliwość, w której mamy fajną rozmowę. O, nawet jej nie miałem w spisie. Czyli dzisiaj coś nowego. cara pra iscar pra tudo e tu quiser. O negócio é bom, show de bola.
Kolejny sygnał, to pewnie któryś transponder cyfrowy. I kolejna częstotliwość, bardzo aktywna. Dosyć słabo dzisiaj słyszę. Tu znowu coś było. No to już mamy ładną częstotliwość, bardzo czysto słychać. El otro nano VNA, el tuyo, pero todavía no me he acostumbrado con los botoncitos. El mío ya no le dura la batería, el tuyo sí. No i tutaj ruch na razie zanikł. I zaczynamy dalsze skanowanie. Kolejna częstotliwość. Dzisiaj nie ma tutaj rozmowy, ale była. I kolejna. Zupełnie inne częstotliwości niż 2 dni temu odbierałem. Także tych kanałów naprawdę jest tam dużo i myślę, że wieczorową porą dużo więcej tego byłoby słychać. I znowu jakaś religijna transmisja chyba. To też jest praktycznie całą dobę nadawane. Tutaj jest wyjście transpondera, ten szum. Tu kolejny. Kolejny tutaj sygnał. I częstotliwość bardzo mocno aktywna. Niestety języki dla mnie obce i nie wiem, o czym rozmawiają. To jedyny minus nasłuchiwania tych transmisji, to bardziej jako ciekawostkę pokazuje, ile się dzieje jeszcze na starych satelitach. Na tej częstotliwości nadawane jest przez cały czas angielskojęzyczne radio. Niestety dzisiaj o tej porze śladowo je słyszę. Przy odpowiednim ustawieniu anteny, no idzie bardzo mocno. Także całą dobę ta stacja jest tutaj retransmitowana, no bo wiadomo, że nie jest tutaj nadawana. Następuje jej retransmisja. No i wróciłem na tą częstotliwość, co już byliśmy. Nie będę skanował dalej pasma. Jest pora taka, że ruch jest niewielki, gdyż kilkanaście częstotliwości, których mam zapisane, no w tej chwili nie było aktywne, natomiast były aktywne te, których tam nie mam. Także widać, że tych częstotliwości wykorzystywanych przez raczej pirackie stacje jest bardzo dużo. Jak ktoś lubi się bawić w takie rzeczy, to tak jak powiedziałem, odbiornik, najprościej właśnie taki Quansheng, to najtaniej wychodzi. Antena dowolna, najlepiej jakaś kierunkowa, może to być antena telewizyjna też, periodyczna i wtedy bardzo ładnie te pasmo odbiera. Słyszalne niektóre te transpondery były również na antenach typu X50, na JPOL-u, na DIPOL-u, ale dużo słabiej i dużo mniej. Jednak tutaj
zastosowanie anteny kierunkowej, odpowiednio skierowanej, bardzo mocno powiększyło ilość tych stacji odbieranych, no i jakość. Aczkolwiek, tak jak słyszeliście, o tej porze tutaj zbyt dużo ich nie było i jeżeli chodzi o jakość, też nie była rewelacyjna, bo normalnie słychać to dużo lepiej. Także zachęcam do zabawy. No, jak ktoś będzie chciał, może też tam ponadawać. Możemy tutaj uruchomić system piracki, tak? Do czego oczywiście nie zachęcam, ale no, mając nadajnik na odpowiednie pasmo i antenę skierowaną, to również i nas byłoby przez te satelity zapewne słychać. To tyle w tym takim krótkim filmie obrazującym, co się jeszcze dzieje w pasmach poza tutaj takim zainteresowaniem, bo 250-270 MB to rzadko kto skanuje i patrzy, co tam jest, no bo ogólnie w tym zakresie zakładamy, że nic nie ma, a jak widać sporo się dzieje. Zresztą ogólnie na wielu pasmach i wielu częstotliwościach różne dziwne rzeczy można usłyszeć. Ale to już trzeba mieć odpowiedni sprzęt i przeważnie też anteny. To tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.